Witam wszystkich serdecznie. Przepraszamy za problemy techniczne, wszystko już działa. Także mamy tutaj zaszczyt gościć Bhante Sujato, który według mnie jest jednym z największych, jeśli nie największym uczonych Dhammy na świecie. Jest jedną osobą, która przetłumaczyła wszystkie suty na angielski i napisał bardzo wiele wartościowych książek i teraz przeczytam jego oficjalną biografię. A więc Bhante Sujato, jego świeckie imię to było Antony Best, urodził się 4 listopada 1999 roku w Perth, w Zachodniej Australii. Wychowywał się w liberalnej katolickiej rodzinie. Uczęszczał do szkoły Christian Brothers. Zafascynowany naukową wizją świata, a w szczególności teorią względności, odrzucił chrześcijaństwo, gdy był jeszcze nastolatkiem. Studiował literaturę i filozofię na Uniwersytecie Zachodnioaustralijskim, ale po 2 latach zrezygnował z dalszej nauki i zaczął grać rock'n'rolla. Założył z Peggy van Zalm zespół Martha Vineyard. Formacja grała indie rocka, odnosząc sukcesy w późnych latach 80. Zespół jednak rozpadł się, zanim w pełni rozwinął swoje możliwości. Po latach działań związanych z muzyką alternatywną, Bhante Sujato pozbył się iluzji dotyczących kariery muzycznej i potrzebując gruntownej zmiany, udał się do Tajlandii. Mimo że wcześniej nie był związany z buddyzmem, znalazł dla siebie miejsce w świątyni w Chiang Mai. Zaczął poszukiwać umocnienia i głębszego zrozumienia praktyki buddyjskiej. Po roku udał się do Wat Pah Nanachat, międzynarodowego klasztoru leśnego prowadzonego przez anglojęzycznych mnichów tradycji, z której wywodził się Ajahn Chah. Tam przyjął święcenia nowicjusza, a następnie 5 maja 1994 roku pełne święcenia mnicha, bhikkhu. Spędził 3 pory deszczowe, tak zwane vasa, ucząc się u Ajahna Brahma w klasztorze Bodhinyana oraz kilka lat w odległych pustelniach i jaskiniach w Tajlandii i Malezji. Na początku 2003 roku, po powrocie do Australii, przybył do posiadłości znanej wtedy jako Chitta Bhavana Hermitage. Podjęto wtedy decyzję, by świątynię rozwinąć w klasztor, w którym mogłyby się odbywać nowe święcenia i zmieniono jej nazwę na Santi Forest Monastery. To spowodowało znaczne postępy. Klasztor zaczął się gwałtownie rozwijać. Wynikiem było pierwsze święcenie nowicjusza Samanera 9 marca 2008 roku oraz liczne upasampada, przyjęcia do sangi bhikkhów. Zgodnie z życzeniem Bhante Sujato w 2012 roku Santi zostało klasztorem mniszek, a on sam powrócił do Bodhinyana. Ajahn Sujato napisał kilka książek, m.in. A Swift Pair of Messengers, A History of Mindfulness, Sects and Sectarianism oraz we współautorstwie z Ajahnem Brahmalim The Authenticity of Early Buddhist Texts. W 2005 roku Bhante Sujato wraz z Rodem Bucknellem oraz Johnem Kelly współzałożyli buddyjską stronę internetową Sutta Central, by zapewnić dostęp do wczesnych buddyjskich tekstów zarówno w oryginale, jak i tłumaczenia we współczesnych językach. Po tym, jak nie udało się zapewnić przekładów wolnych od praw autorskich, Bhante Sujato przeniósł się na wyspę Chiang na wybrzeżach Tajwanu i żył tam od 2015 do 2018 roku. Oddany zadaniu, by przetłumaczyć wszystkie 4 nikaje. Te przekłady od tamtego czasu są publikowane na stronie Sutta Central oraz jako darmowe książki. W 2019 roku Bhante Sujato przeniósł się do Sydney, by założyć Lokanta Viharę, inaczej klasztor na końcu świata, by wraz z jego uczniem Bhante Akaliko eksplorować, co oznacza podążanie za naukami Buddy w erze zmian klimatycznych, globalnego konsumeryzmu oraz politycznego niepokoju. Niedawno jego uczeń opuścił Viharę, by realizować swój projekt Little Dust, a Bhante Sujato kontynuuje swoje działania stacjonując w Lokanta Vihara. Okay, that was long, but there it is. So I give voice to you, Bhante. Thank you so very much, Suryananda. And good to see everybody here. So, and now I understand this is going to be translated into Polish, is that correct? Witam was wszystkich serdecznie, dziękuję Suryanando i czy rozumiem, że to będzie tłumaczone na polski? Yes, you are correct, Bhante. I am correct, okay, very good. And look, let me just make a quick request. If anybody is able to turn their cameras on, then that's appreciated because I like to talk to people and not to black squares of nothingness. Jeżeli mogę mieć jakąś prośbę, to prosiłbym was, żebyście włączyli kamerki, bo wolę rozmawiać do ludzi niż do czarnych kwadracików.
Yeah, but if you're like on the toilet or something, then please leave your camera off. Ale jeżeli siedzicie na toalecie, to możecie wyłączyć swoje kamerki. Okay, very good. And I should, before we start, I should acknowledge that in Australia we have the custom that whenever we do an event of significance, that we always acknowledge the indigenous custodians of the lands, which in my case is the Baramadigal people of the Darug Nation. So I live in the suburb I live in is called Harris Park, but we're just next door to a place called Parramatta, which is one of the regional centres within Sydney. And Parramatta was the home of the Baramadigal people. The word Parramatta means, we think it means the place where the eels came to lay down to rest. So near here is the water where the fresh water from the mountains meets the salt water from the sea. A więc tutaj... And the eels have this life cycle where they go out into the ocean and then come back and so on, and then they would spawn here. So this is what Parramatta is named after. A więc jest taka tradycja, że kiedykolwiek ludzie z Australii mówią jakieś publiczne przemówienie, to właśnie oddają cześć jakby takim pierwotnym mieszkańcom tej ziemi. I w tym przypadku są to właśnie tacy australijscy ludzie Parramatta, czy tam Parramatta, którzy no właśnie żyją w tym miejscu, gdzie Bhante, i to miejsce jest jakby miejscem spokoju takich, jak rozumiem dobrze, takich węży wodnych, które raz tam gdzieś tam wychodzą, wracają. W każdym razie jest tam jakaś historia za tym. No i jakby Bhante oddaje właśnie cześć no po prostu tym ludziom, którzy dbali o tą ziemię przez tyle czasu. Okay, good, thank you. So for this evening's session, I thought maybe we might want to do some meditation. Would you like to do some meditation? A więc na tą sesję fajnie byłoby zrobić jakąś medytację prowadzoną. To, czy chcecie medytację? Okay, excellent. Well, you've come to the right place. And so we're going to have some Dhamma talk or something of some kind. But I'll be honest, I don't have a particular topic in mind. So maybe if you're interested, you could just put into the chat if you have any topic that you'd like me to talk on or any questions that you're interested to discuss, then please do pop them into the chat. And one of the things that I find as, I teach different groups around the place is that, it's hard to know, where people are at, what's interesting to them. And, so if you tell me what's interesting to you, then that's really helpful. A więc oprócz medytacji zrobimy jakąś mowę Dhammy, ale nie mam jakiegoś szczególnego tematu w głowie, więc jeżeli macie jakiś temat, który was interesuje, to proszę napiszcie na czacie. Okay, forgiveness, patience. All right. Please don't feel afraid to ask for or suggest things that are. They are your favorite topic, Bhante. Climate change. Yes. don't. Yes. Anything that's difficult or strange, or that you think that there's no way that a Buddhist monk would have known about that, then you feel free to ask those ones because they're really interesting to me. Okay, I'll just translate the one that they write in Polish. Sure. We'll get to them later. So we'll do the meditation first, and then we'll get to their suggestions afterwards. What do you think? Yes. Okay. So first of all, meditation. Now, assuming most of the people here have done meditation before. Yes? Who's done meditation before? Praktykowała wcześniej, prawda? Meditation, that's bad before. No. Forget everything you've learned, okay? Now, that's just ego talking. Now you're sitting there, you're thinking, oh, I'm the meditator, I know all these things. Teraz mówi naszego, jestem medytatorem, już wszystko wiem. Where were we? Yes, beginner's mind, right? So now we're going to begin this meditation. So anybody who has never meditated before, congratulations. Okay, you don't have to forget anything, right? We're just going to start from the beginning. Those of you who have meditated before, as if we have never meditated before. Why? Because one of the number one things that is an obstacle to meditation is our expectations. A więc
Zaczniemy po prostu praktykę z takim, co się nazywa beginner's mind, czyli takim umysłem dziecka, takim umysłem początkującego. Jeżeli nigdy nie medytowałeś, to gratulacje, bo będzie to dla ciebie bardzo proste. Natomiast jeżeli jeszcze kiedyś medytował, no to właśnie będziemy próbowali jakby odpuścić to, co już wiemy, czyli właśnie odpuścić nasze oczekiwania, jakie często mamy w medytacji. When we meditate, let us, for this meditation, we will do mindfulness of breathing. A więc w tej medytacji zrobimy taką pomność, uważność oddechu. Yeah. Now, one of the things about mindfulness of breathing is that it is a very universal practice. Jest to bardzo uniwersalna praktyka. It applies to everybody. Każdy może ją praktykować. Assuming that everybody has a breath. Każdy chyba ma oddech, prawda? Yes. Any vampires or zombies present? Czy są tu jakieś wampiry lub zombie? No, if there is any of the undead on this, we don't want to exclude you through our meditation. So we'll find another meditation for you. But assuming that we're all of the living, then we'll proceed. Jeżeli są jacyś nieumarli tutaj, to nie chcemy was wykluczać, ale zakładam, że większość jednak z was jest żywych. So we breathe every minute of every day. A więc oddychamy w każdej minucie każdego dnia. And each time we breathe, we bring life into us. I w każdej chwili, w której oddychacie, jakby wprowadzamy do nas element życia. And every time we breathe out, we relax and we let it out. A z każdym wydechem się relaksujemy i wypuszczamy ten element. And taken together, this creates a rhythm that connects us with the rhythm of all living things and the rhythm of all being, in fact. A kiedy tak robimy, to ten rytm oddechu jakby łączy z nas rytmem całego życia, całego wszechświata. And this rhythm and this breath has this naturally calming effect. A ten rytm tego oddechu ma takie naturalne działanie relaksujące. This is why we rely on the breath for meditation. To dlatego właśnie polegamy na oddechu podczas medytacji. So, sometimes when I'm hearing people talk about meditation today, I hear people use words like, "Oh, your breath is like your tool," or "You're going to use this method in your meditation." I don't like this kind of language. Niektórzy właśnie jak mówią o oddechu w medytacji, to mówią, że używamy oddechu albo że jest to narzędzie. Ja nie lubię, jak mówi się o tym w taki sposób. Your breath isn't a tool. Your breath is the force of life within you. Twój oddech nie jest narzędziem, tylko jest siłą samego życia, która krąży w tobie. And when we are thinking of meditation as something that we are using, like a tool that we use to get a result, then we are bringing that very materialist, that very instrumental approach into our meditation. Bo kiedy myślimy o oddechu jako o narzędziu, to wprowadzamy do medytacji takie nastawienie materialistyczne i takie instrumentalizujące. And that's all about me and what I can do. I to wszystko wtedy jest o tym, co ja mogę zrobić. But that's not what meditation is about. Ale to nie na tym polega medytacja. So when we do breath meditation, we surrender to that force of life which is within us. A więc kiedy praktykujemy medytację, to poddajemy się sile życia, która krąży w nas. The Buddha said, "Wasagaramanankaritwa," relying on letting go, one reaches peace and unification of mind. Buddha mówił, że polegając na odpuszczeniu, prowadzimy do takiego zjednoczenia, skupienia umysłu. So the process of meditation is not a process of applying the mind. It's not a process of making yourself concentrate. It's not a process of stopping yourself from thinking or any of those things. A więc proces medytacji nie polega na takim usilnej koncentracji, czy na jakiejś takiej nadmiernej kontroli. It's a process of mindfully breathing in, mindfully breathing out.
To jest raczej proces takiego świadomego wdychania, świadomego wydychania. A lot of times, these days, of course, we have so many different meditation teachers, and each meditation teacher will teach in a slightly different way. I jest tak, że w tym świecie słuchamy wielu nauczycieli medytacji, a każdy z nich mówi o tym trochę inaczej. And they say, oh, should I do it like this teacher, or should I do it like that teacher says? I wtedy zastanawiamy się, czy powinienem to zrobić tak, jak mówi ten nauczyciel, czy jak tamten. And to me, mindfully breathing in, mindfully breathing out. Are you breathing mindfully? This is what the meditation is about. Ale właśnie według mnie chodzi po prostu o taką świadomość, pomność, uważność, czy świadomie robię wdech, czy świadomie robię wydech. So don't get too worried about, the details of the technique. Is this the right way? Is that the right way? Is this stage? Is that stage? Breathing mindfully. A więc w medytacji raczej nie powinniśmy się skupiać na tym, czy jestem już w tym etapie, czy w tym, tylko po prostu świadomie oddychać. Now, when we breathe mindfully, we are simply doing what we are doing anyway. We're all breathing anyway. And we are bringing that other dimension of mindfulness with that same process, that same activity that we're doing every minute of every day. A więc w zasadzie, kiedy oddychamy w każdej chwili, ale chodzi o to, że kiedy medytujemy, to dodajemy do tego ten element pomności, świadomości, że utrzymujemy jakby ten oddech w naszym umyśle i naprawdę jesteśmy tego świadomi. And that element of mindfulness it's such a subtle thing. It's this kind of subtle dimension of awareness that we're bringing with the breath. I ta pomność to jest po prostu właśnie takie dodanie elementu uświadomienia sobie tego oddechu w naszym doświadczeniu. One of the key aspects of mindfulness is continuity. Jednym z takich kluczowych aspektów pomności czy świadomości jest ciągłość. To not forget what it is that we're doing. By nie zapominać o tym, czego powinniśmy być pomni. I'm breathing in and I'm breathing out. And I'm breathing in and I'm breathing out. Robię wdech, wydech, wdech, wydech. I'm sure all of you have that experience where you sit down to meditate. I want to do my mindfulness breathing meditation, and then after a few minutes, usually a few seconds, then our mind is all over the place. Pewnie macie takie doświadczenie, że siadacie, by właśnie praktykować pomność oddechu, a po kilku minutach, a z reguły nawet po kilku sekundach wasz umysł jest rozproszony i w różnych miejscach. So think of your breath, or think of your mind as being like a rope or a string of threads that are bound together. A więc warto myśleć o naszym umyśle, że to jest taki splot takich nitek, które są powiązane. And when those threads are all bound together properly, it's strong. I kiedy te nitki są należycie jakby ze sobą powiązane, to wtedy ten węzeł jest bardzo silny. But because we lose mindfulness, it frays. Ale jeżeli tracimy właśnie tą pomność i nie jesteśmy świadomi tego, co obserwujemy, to się tak staje słabe. Threads going all over the place. Wtedy te nitki, te wiązki się rozpraszają wszędzie wokół. It has no unity, nothing binding it together, no strength. Nie są wtedy zjednoczone, nie są skupione, nie mają takiej jedności, która łączy ich w takiej sile. So in meditation, we are slowly rebinding and reconnecting all of those threads of our mind. A więc w medytacji właśnie jednoczymy, skupiamy, tak właśnie wiążemy ze sobą ponownie te wszystkie wiązki naszego umysłu. And we have many friends in this journey. I mamy w tej podróży wielu przyjaciół.
One of the friends we have in the journey is the simple fact that your mind is a self-healing organism. Jednym z tych przyjaciół podczas naszej podróży jest to, że nasz umysł jest samouzdrawiającym się procesem. That if we leave our mind alone, it tends to heal and come together and find the balance in itself. Jeżeli tylko pozostawimy umysł w spokoju samemu sobie, to on sam naturalnie, automatycznie się uzdrawia i odzyskuje równowagę. And so usually the stresses, the anxieties, the distortions in our mind come from what we do to it. I z reguły właśnie wszelkie formy stresu, napięcia, niepokoju i tak dalej wynikają właśnie z tego, że próbujemy coś zrobić z naszym umysłem, czy zrobić jemu. Yeah. So when we undertake this path of meditation, rather than thinking of it in terms of my meditation that I have to do in order to get the results, then we think about it as letting the breath take care of us, letting the breath calm us down, and letting the breath give our mind the space to heal itself. A więc bardzo ważne w medytacji jest to, żeby zamiast myśleć o tym w taki sposób, że ja teraz muszę coś zrobić, ja muszę coś osiągnąć, to jakby oddać się swojemu oddechowi, żeby to on nas uzdrowił, żeby to on prowadził. Should we do some guided meditation for the next 20 minutes or so? Czy powinniśmy zrobić teraz tak właśnie 20 minut prowadzonej medytacji? Yes, yes. Yes? Okay. Very good. Okay, let's do some guided meditation. A więc teraz po tym wstępie już przejdziemy do medytacji. All right, so when we begin meditation, we should sit comfortably. A więc żeby dobrze nam się medytowało, powinniśmy się usadzić naprawdę wygodnie. But not too sloppily. Ale nie zbyt tak tak rozmłemłani, że nie mamy takiej dobrej kompozycji. The Buddha said, Ujjankayang panidaya, setting your body straight. Buddha powiedział, żebyśmy mieli wyprostowane plecy. And we place our hands in our laps. I warto położyć swoje ręce właśnie tak na podołku, tak na dole. Tak. And usually we place the right hand in the left hand. To ciekawe, że ludzie z reguły dają prawą rękę do lewej. And we have the thumbs just touching like that, very lightly touching. I fajnie, jeżeli kciuki się tak delikatnie ze sobą stykają. Close the eyes. Zamknijcie oczy. And let your mind settle into your body. Pozwólcie waszym umysłom tak się osadzić w swoich ciałach. And feel the pressure of the seat as you're sitting there. Poczujcie właśnie dotyk siedzenia, na którym siedzicie. Hear the sounds around you. Usłyszcie dźwięki, które są wokół was. Notice the touch of the cloth on your skin. Poczujcie dotyk ubrania na waszej skórze.
Now, I want you to pay attention to the mood or the emotion that you are carrying right now. Teraz proszę was, byście zwrócili uwagę na swój nastrój, na uczucia, które niesiecie w tej chwili. Whether feeling of maybe anxiety or sadness or happiness, excitement. Niezależnie od tego, czy jest to na przykład niepokój, smutek, szczęście. Whatever it is that you're feeling, just be aware of it. Cokolwiek czujecie, po prostu uświadomcie to sobie. Not trying to analyze it or trying to judge it, just being aware of what's going on. Bez próby usilnej analizy czy oceniania tego, tylko po prostu uświadomcie sobie to. Okay, that's what I'm feeling right now. To teraz czuję. And whatever it is you're feeling, then that's okay. I cokolwiek czujesz, jest to okej. It's not good or bad, it just is. Nie jest to ani dobre, ani złe, to po prostu jest. And see if you can just step back a little bit from that feeling, not too much, just a little bit, and just being observing it rather than being caught up in it. I zauważcie, czy możecie zrobić tak, by tak wziąć taki krok w tył i spojrzeć trochę z dalsza na te uczucia i po prostu je obserwować i nie dać się wplątywać w nie. But we have to be careful here. When we say observing it, I don't mean observing it like a scientist observing a specimen in the laboratory. I mean like a mother watching her child playing. Ale musimy być bardzo ostrożni z tym słowem obserwować. Nie chodzi tu o to, żeby obserwować, jak naukowiec obserwuje jakiś gatunek w laboratorium, tylko tak jak matka obserwuje bawiące się dziecko. Observe it with love, with empathy. A więc obserwujemy z miłością i empatią. Now, bring mindful awareness to that gentle feeling of the breath as it's coming in and the breath as it's going out. I teraz właśnie przywołajcie taką łagodną świadomość do tego oddechu, do każdego wdechu i wydechu. Mindfully breathing in, mindfully breathing out. Świadomy wdech, świadomy wydech. Mindfully breathing in, mindfully breathing out. Pomny oddechu, pomny wydechu.
When your mind starts to wander off, thinking about this and that, just bring it back. Be aware, oh, my mind's wandered off. And then bring it back and bring it back to the breath. I jeżeli zauważycie, że wasz umysł powędrował, czyli zaczął zwracać uwagę na coś innego niż oddech, to po prostu delikatnie znowu powróćcie uwagą do oddechu. And let the breath calm you down. I pozwalajcie oddechowi, by was koił. And let the breath be like a cool breeze on a hot day. Pozwólcie, by wasz oddech był dla was niczym chłodna bryza w gorący dzień. And let the breath be like an old friend who you've met again after a long time. Pozwólcie, by wasz oddech był dla was niczym dobry, stary przyjaciel, którego spotkaliście po jakimś czasie. Let your breath welcome you and calm you and soothe you with its gentleness and its warmth and its love. I pozwólcie, by oddech was witał, koił, uspokajał swoją łagodnością i miłością. Mindfully breathing in, mindfully breathing out. Świadomy wdech, świadomy wydech.
Now, as we sit here, you can feel that sensation of the breath becoming quieter, softer, more gentle. I jak sobie tak siedzimy i medytujemy, to możecie poczuć, że ten dotyk, to doświadczenie oddechu stało się cichsze, delikatniejsze, łagodniejsze. And you can feel it as if it's a kind of soothing energy through your whole body. Możecie poczuć, że jest to taka kojąca energia, która płynie przez całe ciało. And it's an energy that has with it a subtle pleasure. I ta energia ma wewnątrz siebie taką subtelną rozkosz. It feels nice. Odczuwamy ją naprawdę przyjemnie. And feel that energy soothing you, calming you. I odczuwajcie tą energię, jak was koi i uspokaja. And now we're coming near to the end of the meditation. I zbliżamy się powoli do końca medytacji. So come out of the meditation gradually. Więc z medytacji warto wychodzić stopniowo. Become aware, bring your senses to be aware of the sounds and sensations around you. A więc otwórzcie świadomość, by właśnie być znowu uważnym dźwięków naokoło i różnych wrażeń.
And just before we finish, take a minute to review the practice we've done together. Zanim zakończymy, to poświęćcie około minuty, by dokonać refleksji nad praktyką, która właśnie się dokonała. Inquiring into cause and effect. Zwracając uwagę szczególnie na przyczynę i skutek. What's changed over the last 20 minutes? Jakie zmiany zaszły przez ostatnie 20 minut? Why has it changed? Dlaczego się zmieniły? What things were helpful? Jakie rzeczy były użyteczne, pomocne? What things were obstructive? Jakie rzeczy przeszkadzały? How does my mind feel like now compared to how it was at the start of the meditation? Jak czuje się mój umysł teraz w odniesieniu do tego, jak czuł się zanim zaczęliśmy medytować? So you should reflect like this for a few minutes at the end of every meditation. Warto dokonywać takiej refleksji na końcu każdej medytacji. So this helps you to understand your own practice and to know how it works. To pomoże wam rozumieć, jak to wszystko działa i pomoże wam to w waszej praktyce. And finally, we can share the merits of our practice. May all beings be happy. May all beings be well. May all beings find freedom and awakening. Teraz możemy podzielić się zasługami, jakie wynikają z naszej praktyki. Niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. Niech wszystkie istoty mają się dobrze. Niech wszystkie istoty odnajdą wolność i przebudzenie. Sadhu, sadhu, sadhu. And you can open your eyes and come out of meditation. Sadhu, sadhu, sadhu i możecie teraz otworzyć oczy i już zakończyć medytację. Congratulations, everybody. We've done some meditation. Yay. Good on us. Gratulacje. To była wasza medytacja. Dobra robota. Okay, very good. So in the time that we have remaining, I'm going to try to address some of the questions that we have on the chat. And if people have any other questions to put on the chat, then please do put them there. I see we have quite a range of different questions, and I'm not going to be able to get to all of them. So I do apologize if I don't get to your question or your suggestion there, but I will do my best to try to at least touch on some of those. A few of them are in Polish, so I don't know if you want to translate them, sorry, Ananda? I will. A więc teraz poświęcę czas na po prostu odpowiedzenie na te pytania czy sugestie, które zadaliście na czacie i te, które są po polsku, to postaram się przetłumaczyć. I just want to say, Bhante, before we start that because of the technical difficulties, it's not like this meeting have to be 2 hours. So if you want to go longer, then don't worry. We can. There is no time limit. Thank you so very much. And please remember that for us, it's only 10. It was 10 a.m. when we started, so we are fresh and so. You're in the middle of the day, right? You haven't had lunch yet. Oh, yes. So for me, it is 7:15 in the evening. So that's how it is for me over here. So yeah. All right. Let's have a look. Yeah. Go. Sorry. Go. No, okay, I just wanted to translate. Go. Oh, no, you go. A więc tutaj po prostu rozmawialiśmy, że właśnie u nas jest dość wcześnie, więc możemy trochę przedłużyć spotkanie, no bo u nas jest 11, a u Bhante jest 7 wieczorem już. Okay, very good. Excellent. Okay, so just checking out some of the, okay. So some good questions there. I'm just going to try a few of them and see how we go. So somebody's asked questions about, somebody asked a question about the Buddha's personal path. And since that's something that includes a lot of the other things that we have there, then maybe I could talk about that.
A więc ktoś zapytał o taką właśnie personalną ścieżkę Buddy i to jest dobry początek, dobre pytanie, bo odpowiadając na nie pewnie odpowiemy na wiele innych. Looks like Andrzej is pointing to himself as he's very proud that I chose his question. Is that right? Yes. Widać, że Andrzej tutaj jest dumny, że zadał to pytanie. Okay, very proud in a not self kind of way, I'm sure. Yeah. Dumny na sposób Anata, nie ja. Right. Okay, so of course we know who the Buddha is, don't we? A więc wiemy, kim jest Buddha, prawda? Or do we? A wiemy? Like, what was the Buddha's name? Jaki Buddha miał na imię? Not as easy as you might think, to be honest. Agni-rasa or something. Angirasa. Oh, you've been reading my post on the Yes. On the thing, yeah. So we don't really know what the Buddha's name is, his personal name. A więc tutaj właśnie ja powiedziałem Agni-rasa, bo Bhante dał taki post na Sutta Centralu, gdzie wyjaśniał to, ale tak naprawdę nie wiemy, jak Buddha miał na imię. I don't want to go into all those kind of details, but the point being that what we know of the Buddha, we know primarily from his spiritual teachings. A więc nie chcę tu wchodzić w te wszystkie detale, ale po prostu to, co wiemy o Buddzie, wiemy głównie z jego właśnie nauk duchowych. And he didn't seem to talk about his personal life very much. I niewiele mówił o swoim takim personalnym życiu. To which I have to say, good on him. I mean, why would you want to talk about your personal life all the time? I ja myślę, że bardzo dobrze, bo dlaczego miałbyś mówić cały czas o swoim personalnym życiu? But the kind of I guess the flip side of that is that sometimes it's very easy to see the Buddha as being a kind of an abstract figure, as someone who's he's the Buddha, right? And he's not a person. He's just the Buddha. He's this idea of spiritual perfection and enlightenment. Ale właśnie czasami myślimy o Buddzie w taki sposób, że nie był osobą, tylko jakimś takim absolutnym, perfekcyjnym uosobieniem duchowej drogi. But at the end of the day, the Buddha was a man. Ale tak po prawdzie Buddha przecież był człowiekiem. Born in a family in the Sakyan Republic in northern India or modern Nepal. I był właśnie mężczyzną, który urodził się tam w północnych Indiach, w Republice Sakyów. And there are various stories and legends and so on surrounding why he set out on his spiritual journey. Jest wiele historii, które mówią o tym, dlaczego podjął się takich głębokich duchowych poszukiwań. But most of the things that you'll hear around the place are kind of, informed by a lot of the legends and so on that people have made up over the years. Ale wiele z tych historii to są legendy, które ludzie wytworzyli wraz z upływem czasu. So I'm not saying, it's worthless or anything like that. I'm just saying be a bit cautious before taking it too literally. I niektóre z nich nie mówię, że są bezużyteczne, takie bezsensowne. Co prawda zachęcam was do bycia ostrożnym w interpretowaniu ich zbyt dosłownie. I'm going to do a screen share in just a minute, and I'm going to show you one of the suttas that the Buddha taught that talks about his early life and his going forth in quite a distinctive way. I teraz postaram się udostępnić ekran, by pokazać wam suttę, w której mówi właśnie o takich wczesnych poszukiwaniach Buddy. So let's see if I can do a screen share successfully. That looks like it's working. Share tab audio, no, turn that off. Okay, so I'm going to screen share. I'm just going to double check that that's going to work. It works. So is that working all right? Yes. Okay, excellent. Thank you so much to all the good folks at Zoom. So this is the Attadanda Sutta of the Sutta Nipata number 4.15.
A więc to jest Sutta Nipata 4.15, Atta Danda Sutta. Yep, I'm just popping the link into the email there, and I'm sure there probably is there a Polish translation of this? Let me see. So you can see on here how we use sort of central. I want to see if there's any other translations. Do we see Polish here? Wysłałem wam linka na czacie i zobaczymy, czy jest polskie tłumaczenie. Jeszcze nie ma. There's not, but maybe... There is not. Our Polish translators need to get onto that. Piotr, you need to do this one, okay? So this is really a good one. Anyway, so you can see we have bunches of language. We do have quite a lot of Polish translations, but we don't have this one exactly. Anyway, fine. Mamy dość dużo polskich tłumaczeń, ale tego akurat jeszcze nie ma. All right. So I'm just going to look mainly at the beginning of this sutta. Peril stems from those who take up arms. A więc spojrzymy na początek tej sutty, a więc zagrożenie wynika z tych, którzy biorą broń. Just look at people in conflict. Po prostu spójrzcie na jaki jest konflikt wśród ludzi. I shall extol how I came to be stirred with a sense of urgency. I w ten sposób, i teraz właśnie wyraża to, w jaki sposób wzbudził się we mnie takie poczucie takiej palącej potrzeby, żeby coś zrobić. I saw this population flounder like fish in a little puddle. Widziałem, że to społeczeństwo tak walczy ze sobą, tak się wije niczym ryba w jakimś tam... Seeing them fight each other, fear came upon me. Widząc, jak inni walczą ze sobą, wzbudziło to we mnie strach. The world around was hollow, all directions were in turmoil. Świat wokół był taki pusty, we wszystkie strony był konflikt. Wanting a home for myself, I saw nowhere unsettled. Próbując odnaleźć sobie dom, nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie mógłbym być spokojny. Yet even in their settlement they fight. Seeing that, I grew uneasy. Nawet w czasach pokoju walczą ze sobą. Widząc to, właśnie rósł we mnie niepokój. Then I saw a dart there, so hard to see, stuck in the heart. I wtedy zauważyłem taką strzałę, tak trudną do zauważenia, która jest wbite w serce. When struck by that dart, you run round in all directions. I kiedy jesteś ustrzelony tą strzałą, to biegasz we wszystkie strony. But when that same dart has been plucked out, you neither run round nor sink down. Ale kiedy ta sama strzała zostaje wyciągnięta, to ani już nie biegasz w kółko, ani się nie zatapiasz. So then the sutta goes on to talk about some teachings on practice. A więc sutta dalej mówi o pewnych właśnie naukach, w jaki sposób praktykować. Which I won't go into all of that because it will take us too much time, but I'll just read this one verse which I really like. The sage never strays from the truth. A więc nie będę czytał całości, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu, ale przeczytam taki ulubiony pasaż i tutaj jest właśnie, że mędrzec nigdy nie zbacza ze ścieżki prawdy. The Brahman stands firm on the shore. Brahman jakby tak pewnie stoi na brzegu. Having given up everything, they're said to be at peace. Odpuściwszy wszystko, mówi się, że są w pokoju. So this is the Attadanda Sutta, and this is one of the, this is a kind of, I think, an overlooked gem in the Pali Canon. A więc to jest Attananda Sutta i uważam, że jest to taki często niezauważona perła w kanonie palijskim. It tells us an account of the Buddha's early life and why he decided to go forth in a way which is quite distinctive and quite unlike what we hear from other sources. Ponieważ ta sutta mówi właśnie o tym, jaka była motywacja Buddy, by rozpocząć swoją drogę duchową, która, jak widzicie, jest odmienna od tego, co się słyszy w tych różnych legendach. And as you can see, the thing that he's talking about there is violence, war, conflict. A to, o czym tam jest mowa, to jest przemoc, wojna, konflikt.
And obviously this is something which is just as relevant, if not more relevant today than it has been ever before. A jak pewnie możecie się domyślić, współcześnie jest to jeszcze bardziej relevantne niż kiedykolwiek w przeszłości. In fact, I don't even know if there's been any Russian coups in the time since we've started the talk today. But given the time frame, they've probably started and stopped a couple of coups already while we've been talking. I właśnie być może nawet podczas tej mowy tam w Rosji są znowu jakieś kolejne takie ruchy wojenne też. Myślę się, że chodzi o wojnę domową. I don't know if maybe it's too soon for that kind of joke. But anyway, moving on. Obviously, terrible war going on in Ukraine. No i nie da się zaprzeczyć, że straszna wojna dzieje się teraz na Ukrainie. And conflict around the world is as deadly as ever. I konflikty, które dzieją się w świecie, są bardziej niebezpieczne niż kiedykolwiek. And one of the questions there asked about climate change. So this is another one of those things, which is a danger which threatens our future. I ktoś inny właśnie chciał, żeby poruszyć temat zmian klimatycznych i to jest kolejne takie bardzo duże zagrożenie, które wisi nad nami, nad naszą przyszłością. And it's easy to see the world as the Buddha to be in the Atadanda Sutta saw it. I teraz widzimy, że świat jest dokładnie taki, jak Buddha właśnie opisywał wtedy w tej Atadanda Sutcie. All the directions tossed around, like everything is empty. There's nowhere that's unthreatened, nowhere that's secure. W zasadzie przez te wszystkie rzeczy, te zmiany klimatyczne, te wojny, ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy się poczuć naprawdę bezpieczni. And when we feel like that, the temptation is to set it aside. The temptation is to cover it over. The temptation is to try to distract ourselves. I kiedy spotykamy się z taką trudną prawdą, to mamy takie pokusę mamy, by to odrzucić, by to jakoś przyćmić, by nie zwracać na to uwagę. This is a kind of existential crisis, existential anxiety that the Buddha was feeling then. I to jest właśnie taki egzystencjalny kryzys, który odczuwał wtedy Buddha. I did not mean to end on an existential crisis, okay? It's like you have to go on a whole journey and then you come out the other side. So I was getting a bit worried about that there. Yeah. Nie chciałem zakończyć na egzystencjalnym kryzysie, tylko z niego wyjść, także jedziemy dalej. Yes. Honestly, I'm thinking about it now. I'm realizing that it's now 7:30 on a Sunday in Australia, which means that everybody, like everybody's watching Netflix right now. So this is probably what the problem at our end is. But anyway, let us do what we can. Okay. So existential crisis. Now, this tells us a number of good things. Okay. First of all, it tells us that it's okay. It tells us that the Buddha was there beforehand. And that when we see these things and you're worried about them and you're freaking out because of them, it's okay. It's normal. It's a normal and healthy emotional response. A więc tutaj chodzi o to, że warto zauważyć, że Buddha właśnie też był w takim kryzysie tak samo jak my jesteśmy teraz i to jest okej, to jest normalna część procesu, że tak się dzieje. And in fact, if you're not freaked out, there's probably like a layer of denial there. Bo jeżeli nie macie takiego freakoutu, że nie czujecie, że coś jest nie tak, to na pewno jest tutaj duża warstwa wyparcia, takiego niedopuszczania do siebie prawdy. So on like a coping level, right? We have to cope because you can't just freak out. You also have to live, which means you have to do the shopping and you have to get to work and you have to communicate to people as if you're not some weirdo who's just screaming about the way that the world's coming to an end. Żyjemy w takiej sytuacji, że w zasadzie pomimo tego, że sytuacja jest naprawdę poważna i oczywiście mamy powody, żeby tak czuć się mocno zaniepokojeni,
to jednocześnie musimy jakoś sobie z tym radzić i normalnie funkcjonować, pracować, chodzić do sklepu i komunikować się z ludźmi w taki sposób, w którym nie krzyczymy na ulicy, że świat się kończy. But I think, are we back again? Yes. Yes, you can hear. I think we're better to go just audio only for the remainder, unfortunately. Okay. Otherwise this is probably going to keep happening. Yeah. What do you think? Yes, we can try, and please don't worry. We'll go back to audio only, and then maybe yes. Maybe we can try turning the video on at the end. I will turn off camera as well. Okay, good. Okay, and also just to let you know that when I drop out like that, I lose my chat history. Actually, no, I didn't lose the last chat history, but the previous chat history I lost, so all those questions are gone. So let me just finish off what I was saying now. Yes. Crisis. Yes. So spiritual growth then comes by responding to crisis with some kind of question. A więc rozwój duchowy właśnie bierze się z odpowiedzi na kryzys, zadając odpowiednie pytania. And you can see that in the Atthadanda Sutta, the Buddha, facing this despair, facing this conflict, then asked, where is this coming from? Why do we do this? Why are people like this? I Buddha, jak widzicie w tej sutcie, właśnie zadaje pytanie, skąd się bierze ten konflikt? Dlaczego ludzie sobie to wszystko robią? And the subtle truth that he realized, which is a hard truth to acknowledge, is that the same thing, which is creating all of that conflict and all of that suffering outside me, the same cause of that I can find inside myself as well. I właśnie Buddha odnajduje, że to, co powoduje ten cały konflikt na zewnątrz, mogę też odnaleźć w swoim wnętrzu, w swoim sercu. And so this is what prompted the Buddha to go on his spiritual search. I to właśnie spowodowało, że Buddha wyruszył na swoją duchową podróż. Now, the question originally was about what the Buddha's own path and the Buddha's own spiritual journey. I teraz właśnie pytanie było o tą taką personalną ścieżkę Buddy. And that was marked by this almost relentless refusal to accept any halfway solutions. I to było właśnie to, żeby odrzucić wszystkie takie połowiczne rozwiązania. Buddha szukał jakby ostatecznego rozwiązania. The Buddha tried all the different spiritual teachings and paths that were around at the time. I Buddha wypróbował niemalże wszystkie nauki i metody, które były wtedy obecne, nauczane w tamtym czasie. And none of them answered his question. I teraz odpowiada na to pytanie. How do I find an escape from this? W jaki sposób znaleźć ucieczkę z tego cierpienia? How do I escape from birth, aging and death? W jaki sposób wyzwolić się z narodzin, starości i śmierci? Is it possible that such an escape can be found? Czy możliwe jest w ogóle znalezienie takiego pełnego wyzwolenia? So the Buddha drew on various things that he had learned from various teachers along the way, but he felt that none of them offered the real solution to these problems. A więc Buddha czerpał z wielu nauk, wielu nauczycieli, których spotkał, ale uważał, że żadna z nich nie doprowadziła do właśnie takiego pełnego rozwiązania problemu cierpienia. Now, it's worth noting that one of the Buddha was a spiritual practitioner and a spiritual teacher. And so in a sense, his teaching is about turning away from finding a solution to these worldly problems. A więc tutaj warto zauważyć, że to rozwiązanie, które proponuje Buddha, nie polega na rozwiązaniu wszystkich problemów świata, tylko na odpuszczeniu ich. But it's important to acknowledge that doesn't mean that those problems are meaningless. Co trzeba tutaj podkreślić mocno, że to nie znaczy, że te problemy nie mają znaczenia.
And it doesn't mean that the problems in the world, the problems of war or conflict or discrimination or poverty or injustice, doesn't mean that we should neglect any of these things. To nie znaczy, że właśnie powinniśmy zaniedbywać problemy wojen, biedy, właśnie takiej niesprawiedliwości, dyskryminacji i tak dalej. All it means is that, well, the world is going to be unsatisfactory. We can improve these things. Yes, we should. We can try to make things a bit better, but these problems are always going to be there in one form or another. Po prostu chodzi o to, że niezależnie od tego, ile zrobimy, to świat ma taką naturę właśnie, że one zawsze w jakimś stopniu i tak tam będą. And if we can come to a better understanding of our own mind and the forces which create suffering within our own mind, then we're also in a better position to understand what's going on around us. Chodzi o to, że właśnie jeżeli poznamy bardzo głęboko nasze własne umysły, nasze własne serca, jakie one są w nim problemy, to wtedy też dużo bardziej zrozumiemy wszystkie problemy, które dzieją się na zewnątrz. Now, tradition holds that on the night of his enlightenment, after trying and rejecting so many different spiritual paths, the Buddha undertook once more the practice of mindfulness of breathing. I właśnie po wypróbowaniu bardzo wielu różnych praktyk i nauk, Buddha właśnie w noc swojego oświecenia po prostu wybrał właśnie ten wehikuł świadomości oddechu. And this was the culmination of 6 years of practice. I to była kulminacja 6 lat praktyki. And he found a way to be able to let go of those forces in the mind that obstruct and distort understanding. I udało mu się właśnie jakby odpuścić, czy rozpuścić, oczyścić te właśnie siły w umyśle, które przeszkadzały, które szkodziły, które zasłaniały właściwe rozumienie. And this is what we call the hindrances or the defilements. I to jest to, co nazywamy przeszkodami czy skazami. And there are a number of suttas that talk about the Buddha's practice through this period. Jest sporo sut, w których Buddha właśnie opowiada o swojej praktyce w tym czasie. Where the Buddha is talking about how he's sitting in meditation and his mind was thinking about different kinds of things. Na przykład, kiedy Buddha siedział w medytacji i jego umysł rozmyślał nad różnymi rzeczami. Or that he was meditating and then would get sleepy. Albo że medytował i stawał się senny. Or that he'd hear a sound in the forest and would get scared. Bo że usłyszał jakiś dźwięk w lesie i się wystraszył. And to me, I find these suttas very inspiring. I dla mnie takie suty są bardzo inspirujące. The Buddha wasn't some perfect being who appeared in this world. He was a person who had to face, struggle with and overcome his own issues. Ponieważ Buddha nie był jakąś perfekcyjną istotą, która pojawiła się w tym świecie, lecz był człowiekiem, który musiał przezwyciężyć swoje słabości. And to me, the meaning of the Buddha is the possibility and the promise that it is possible to overcome all of these issues. I właśnie Buddha jest takim symbolem tego, że jest możliwe, byśmy właśnie rozwiązali te wewnętrzne problemy. Yeah. So I might look now at just some of the other questions that have been raised. So there are a few in English and a few in Polish, but some of which are somewhat long. So I don't know, Suryananda, if you want to translate those Polish ones for me or summarize them for me. But I'll have a look at some of the English ones to start with. A więc And tutaj remember, kilka jest po polsku, kilka po angielsku. Te po polsku niektóre są długie, czy przetłumaczę? Tak, przetłumaczę. Ale najpierw zaczniemy od tych po angielsku. Okay, so please start from the English ones and I can translate into Polish, but I have to do it in the break because I cannot translate, two things at the same time. What? Yeah, sorry. But I'll try.
Or maybe somebody else can translate them for us. If Może ktoś inny spróbuje. Yeah. Okay. Look. Let me look at a couple of these. So we have one from. Here we go. From Magdalena says, "How to deepen the peace of mind on a daily basis and stabilize it so it maintains balance despite various external circumstances." A więc pierwsze pytanie od Magdaleny, w jaki sposób możemy pogłębiać spokój właśnie w takim codziennym życiu i nie wytrącać się różnymi zewnętrznymi okolicznościami. Okay, well, first of all, just remember that we have to, like, peace of mind is not the rejection or the inability to feel all of those external circumstances. A więc wewnętrzny spokój nie polega na tym, żeby jakby odrzucić te rzeczy, czy jakoś je wypierać, te zewnętrzne okoliczności. And so peace of mind is something that comes from like a place of depth within ourselves. A więc spokój umysłu to jest bardziej coś takiego bardzo głęboko w nas, co pozostaje pomimo tamtych rzeczy. I think of it like a lake in the mountains, even though there might be a storm, there might be wind, it's whipping up the surface and agitating the surface, but underneath there's a sense of calm. To tak jak jest jezioro, takie głębokie jezioro w górach, nawet kiedy jest burza i silny wiatr, to on wzburza tylko właśnie taką powierzchowną warstwę tej wody, natomiast w głębi nadal panuje spokój. So what we need to try to do is to cultivate that deep calm that comes from meditation, and just remember that all of those things that affect us are things that come and go. A więc warto po prostu pamiętać, że te wszystkie okoliczności zewnętrzne, które nas dotykają, to są rzeczy, które przychodzą i odchodzą. Now, one of the ways that we do this is through the process of, like, when you're meditating. Let's say you're meditating on the breath. You feel the breath as this constant reminder of this calm and this peace. Kiedy medytujesz, no to kiedy właśnie jesteś świadoma swojego oddechu, swojego wdechu i wydechu, to jest taki właśnie przypominacz o tym, że wewnątrz jest w głębi ten spokój. And you can feel all of the thoughts or the moods, maybe angry thoughts or memories and all of these things. You can feel them kind of coming and going. A te wszystkie inne uczucia, te gniewne nastroje i tak dalej możesz obserwować jako coś, co powstaje i przemija. Przychodzi, odchodzi. And the deeper we go in meditation, the more that we see that actually our breath is stronger than all of those things. Im głębiej medytujemy, im dłużej medytujemy, tym bardziej dostrzegamy, że nasz oddech jest potężniejszy niż te wszystkie stany. That our practice of Dhamma is stronger than all of those things. Że nasza praktyka Dhammy jest potężniejsza niż te wszystkie inne okoliczności. So I suppose what I'm talking about here is that quality of faith. A więc to, o czym tutaj mówię, to jest jakość wiary, cecha wiary. To know that whatever storms might come, that they will pass. By właśnie pamiętać, że jakiekolwiek burze nie przychodzą, to one wszystkie przeminą. And so when we see like that, then we're not getting so worried or anxious about the passing moods of the moment. Kiedy właśnie centrujemy się w takim rozumieniu, to nie jesteśmy wybici przez takie przemijalne nastroje, które się pojawiają. So just remind yourself, this too will pass. A więc po prostu warto sobie przypominać, że te burze też przeminą. Okay, so let me come on to a couple of other questions here. Przejdę teraz do innych pytań. Yep. Where are we going? Okay, so here's one from Sylvester. Meditating, go deeper, 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 also come out gradually. Yes, you go in deeper and come out gradually. Doing deeper and deeper, but I can't gradually shallow meditation. I go straight to the beginning. Right.
Who should stay? I should come back, beginning and go straight to the zero of the very beginning. Yes. Look, the basic answer I would say to that is don't worry about it too much. Więc tutaj właśnie Sylwester zadaje pytanie o to, że może wchodzi głębiej w medytację, ale później jakby wraca do punktu zero, a nie jakby stopniowo. No i Bhante odpowiada, że po prostu nie martw się o tym, szczególnie nie przejmuj się tym. To just mindful. Bądź po prostu świadomy. And be mindful at every stage of that meditation. I bądź świadomy, bądź pomny w każdej fazie medytacji. As long as we're mindful, then the mind in meditation will follow its own processes. I kiedy będziesz po prostu właśnie taki pomny, świadomy, to twoja medytacja będzie się dziać naturalnie, te wszystkie procesy. And we can trust that. I możemy temu zaufać. Without having to get too much involved in it. Bez jakby mieszania się w to wszystko zbytnio. But the main purpose of withdrawing gradually from the meditation is very simply so that we give our mind the chance to adjust back to its normal way of operating. I właśnie po to się wycofujemy z tych wszystkich procesów, żeby nasz umysł mógł powrócić do takiego naturalnego sposobu właśnie samouzdrawiania, po prostu prowadzenia siebie. So as long as you're mindful and as long as you feel like your mind is well adjusted and ready for whatever you're going to do next, then you should be fine. I tak długo jak jesteś właśnie świadomy, pomny i po prostu taki otwarty, z otwartym umysłem na cokolwiek musisz teraz zrobić, to wszystko jest dobrze. Okay. Come now on to some of the translated questions. First one of the characteristics of going into the stream is faith in the Buddha, the Dhamma, the Sangha. What does it mean to believe while being a Buddhist, and how should this belief be expressed in daily life? A więc pierwsze pytanie właśnie to jest, że kiedy ktoś wchodzi w strumień, to wiara w Buddę, Dhammę, Sangę jest pełna. I pytanie, w jaki sposób ta wiara powinna być wyrażana w życiu? Okay, so belief in Buddhism and faith in Buddhism is a quality that arises from experience. A więc wiara w buddyjską ścieżkę jest czymś, co po prostu wynika z doświadczenia. It comes from how you live your life. I to właśnie wynika z tego, w jaki sposób wiedziesz swoje życie. Remember how when we did our meditation, at the end of the meditation, I asked you to reflect on how the process of the meditation went. Tak jak w tej medytacji, na końcu medytacji poprosiłem was, byście dokonali refleksji na tym, w jaki sposób przebiegła ta medytacja. And so this is a process of inquiry. A więc jest to taki proces wglądu, zgłębiania. And the Buddha has said that inquiry was the means to overcome doubt. I właśnie takie badanie wewnętrzne to jest sposób, w jaki przezwyciężamy wątpliwości. So we practice that meditation, we see, we understand, we know for ourselves. And when we've known and experienced for ourselves, then we don't have any doubt about it. I właśnie wtedy, kiedy praktykujesz medytację i obserwujesz to wszystko bezpośrednio w swoim doświadczeniu, no to widzisz, jak jest, po prostu jak jest i wtedy wątpliwości zanikają. So this is the attitude and the faith that we should have in applying the Dhamma throughout our lives. I właśnie to jest podejście, w jaki sposób rozwijamy wiarę, którą potem utrzymujemy w naszym całym życiu. And one of the dimensions of that is that faith means that we have the confidence that we don't have to be able to know everything or to be able to say, you know, everything is right or wrong or anything like that. I częścią wiary jest też to właśnie, że nie zawsze musimy wszystko wiedzieć, nie zawsze wszystko musi być takie czy takie, tylko właśnie jest to zaufanie do procesu. We have the confidence to not know. Mamy wystarczająco wiary czy takiej pewności, że nie musimy wszystkiego wiedzieć.
And so we don't feel threatened by different ways of knowing or by different perspectives or different truths. I wtedy nie boimy się, nie jesteśmy tak wzburzeni różnymi sposobami rozumienia. Okay, I'm going to go on to another question here. Dear Bhante, from time to time during meditation, I felt a wave of heat spreading from my center and spreading all over my body, finally radiating around me. Does this mean something, or is it just because of the high temperatures outside? A więc podczas medytacji ktoś miał takie uczucie, że z centrum i jego po prostu zaczęło się rozlewać takie ciepło i czy to ma jakiś związek z medytacją, czy po prostu z temperaturą na zewnątrz? Actually, I was at somebody's house just today, and they asked me the same question. Byłem dzisiaj u kogoś w domu i zadali mi dokładnie to samo pytanie. And it's pretty cold here in Sydney at the moment, so no, it's not because of the high temperatures. A więc teraz w Sydney jest dość chłodno, a to nie jest związane z temperaturą. Having said which, you know, maybe it means that a career meditating in a Tibetan cave might be good for you. To może znaczyć, że być może dla ciebie medytacja w tybetańskiej jaskini będzie dobra. At least until climate change reaches Tibet, I suppose. But anyway, look, this kind of experience is very common in meditation. In fact, it's more often than not, people will feel at least sometimes that their body heats up during meditation. Przynajmniej dopóki zmiany klimatyczne nie dotrą do Tybetu, ale przechodząc do pytania, to jest to w zasadzie chyba najczęstsze takie doświadczenie medytacyjne, jakie mają ludzie, że właśnie przepełnia ich taka fala gorąca. And look, there's no, I don't know if there's a kind of a formal kind of doctrine about why that's the case, but my understanding really is that what happens in meditation is that, like, I think we keep a lot of different energies locked up in our body through the tensions and the anxieties and the stresses in our bodies. When we meditate, we let go of those things, and the energy starts to move through our body more freely and more openly. And I think that this sort of shifting and settling of the energies inside our body manifests as heat. I to nie ma jakby jakiejś takiej oficjalnej doktryny, czy właśnie w tekstach o tym, ale wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że kiedy medytujemy, to jakby odpuszczają różne blokady, które są w naszym ciele, które właśnie blokowały różne napięcia, stresy, lęki i tak dalej. I kiedy te blokady się zwalniają, no to różne energie zaczynają swobodnie płynąć w naszych ciałach i po prostu dokonują takiego procesu oczyszczenia, więc po prostu jest to związane z takim uwolnieniem tych różnych energii, które zaczynają krążyć w naszym doświadczeniu. Yeah. So normal, don't worry about it. A więc jest to całkowicie normalne i nie ma się co o tym martwić. Okay, so question number 3, I think I've already addressed. Okay, number 4. How to keep the balance between being aware of what is happening and not running away, ignoring what is happening, e.g. the news, and practicing stillness, right? Without keeping track of what's going on in the world, it's easier to have peace. But as a secular person, it's theoretically good to know what's going on, but that doesn't support a life of peace. How do we balance this? A więc pytanie jest takie, jak balansować między świadomością tego, co się dzieje w świecie, nie uciekać od tego, nie ignorować, a jednocześnie praktykować takie nieporuszenie. Bo oczywiście, że bez jakby śledzenia tego, co dzieje się w świecie, łatwiej jest mieć spokój, ale jako osoba świecka teoretycznie dobrze wiedzieć, co się dzieje, ale nie wspiera to życia takiego w pokoju. Jak to balansować? Yeah, really good question. Bardzo dobre pytanie. So when in Australia here, I work with some of the scientists from the CSIRO, the Australian National Scientific Body, on climate change resilience and anxiety. And one of the things that I've learned through that work is that quite a number of the climate scientists feel so much anxiety about everything that's happening that they can't read the news anymore. A więc ja tutaj w Australii pracuję
z takim jakby kręgiem naukowców, którzy zajmują się właśnie tymi zmianami klimatycznymi i zauważyłem, że właśnie przez to, że oni tak bardzo się tym zajmują, no to mają faktycznie bardzo dużo niepokoju do tego stopnia, że nie są w stanie już czytać wiadomości. One of my friends who's a ocean biologist has gone to the extent of like literally selling everything and getting onto a boat and just going and living on a boat, sailing the oceans now. So that's her solution. Ja znam takiego jednego biologa, który sprzedał wszystko i żyje na łódce, którą pływa po oceanie, więc może jest to jakieś rozwiązanie. So look, I'm just going to give you some practical advice here. A więc ja tutaj dam kilka takich praktycznych wskazówek. Number one, stay off social media. Po pierwsze, nie korzystajcie z mediów społecznościowych. Yeah, don't use it more than you have to, and limit your time on social media as much as possible. Spędzajcie tam tylko tyle czasu, ile absolutnie musicie i nie spędzajcie tam na ile możecie czasu. Jak najmniej, jak najmniej. It's designed to create these kinds of feelings. To jest zaprojektowane w taki sposób, żeby właśnie wzbudzać takie uczucia niepokoju, lęku. Instead, find a couple of good quality mainstream media sources and read them for a limited time every day, a few, 5 to 10 minutes every day. I lepiej znaleźć właśnie kilka takich naprawdę wiarygodnych i wartościowych, takich mainstreamowych źródeł wiadomości i czytać je na przykład przez 5-10 minut dziennie. So I usually read in English. I usually read the Guardian newspaper, and I usually check the news on that. So I spend maybe 10 minutes every day, every morning, just sort of checking the news and so on. Ja z reguły czytam po angielsku takie właśnie The Guardian, pismo, i tam czytam to około 10 minut dziennie i w ten sposób wiem mniej więcej, co się dzieje. So that's not perfect, but I can guarantee you it's better than whatever's happening in your social media feed. I być może nie jest to perfekcyjne, ale zapewniam, że jest to lepsze niż to, co dzieje się w waszych właśnie mediach społecznościowych. So this is, I think, the most important advice is choose a few high quality sources of information and just limit your time. A więc uważam, że najlepszą taką wskazówką jest wybrać takie naprawdę dobre i wiarygodne źródła informacji i ograniczyć czas, jaki spędzamy na tym. Yeah. And the other thing to do, like in terms of like as a meditator, is just to give yourself a mindfulness break. If you find that looking at the news or whatever you're doing is giving you anxiety, then give yourself a mindfulness break before you start. Jeżeli właśnie są jakieś takie aktywności, które wzbudzają was niepokój, jak właśnie na przykład czytanie wiadomości, to warto praktykować właśnie taką pomność, świadomość, medytację, zanim zaczniecie to robić. So just sit there, breathe. A więc usiądźcie, pooddychajcie. And then remind yourself the world is dukkha, the world is suffering. Wtedy przypomnijcie sobie, że świat jest dukkha, świat jest cierpieniem. It's always been suffering. Zawsze był cierpieniem. It always will be suffering. Zawsze będzie cierpieniem. And so I'm going to learn about that and engage with that with empathy and with compassion. A więc teraz jakby będę to troszeczkę z tym obcował, ale z taką empatią i zrozumieniem. But what the world needs is people who can keep their integrity, keep their sense of balance, keep their sense of wholeness to them. Ale czego świat potrzebuje, to ludzi, którzy potrafią zachować integralność, taki balans wewnętrzny, taką wewnętrzną równowagę. Maybe the whole world is going crazy, but I'm going to stay sane. Może cały świat dąży do szaleństwa, ale ja pozostanę taki klarowny. And so just reflect like that beforehand, then read the news or whatever, and then finish it. A więc najpierw właśnie dokonać takiej praktyki, takiej refleksji, wtedy dopiero przeczytać wiadomości i zakończyć. Okay, that's probably enough for that question.
let me just Wystarczy mi to pytanie. check another ones. And what do we got here? That one. Great, good. Next one, how to develop optimism and cheerfulness. I don't know, listen to Ajahn Brahm. He's pretty good at optimism and cheerfulness. Look, I think one of the things about that is it really depends on your personality. Więc w jaki sposób rozwijać optymizm i taką radość? Więc wydaje mi się, że warto słuchać Ajahna Brahma, on jest dość optymistyczny i radosny, ale tak po prawdzie to naprawdę bardzo dużo zależy od naszej rodzaju osobowości. Yeah, so you know, I used to live with Ajahn Brahm for years. Ja żyłem lata za Ajahnem Brahmem. And I was his secretary. I worked with him closely all the time. Byłem jego sekretarzem i naprawdę blisko z nim pracowałem przez długi czas. Yeah, and he's somebody who really kind of lives what he teaches. So like, in the morning time, it'll be like breakfast and he'll be like really cheery and really good mood at breakfast time. A więc Ajahn Brahm jest taki, że naprawdę żyje w taki sposób, w jaki naucza, więc nawet jak jest poranne śniadanie i się spotykamy, to zawsze jest radosny, właśnie taki optymistyczny, uśmiechnięty. But, I'm a different kind of personality. I'd be like, just leave me alone and let me drink my coffee. Ja jestem innym rodzajem osobowości. Zostawcie mnie w spokoju i pozwólcie mi wypić moją kawę. And so sometimes you just have to become comfortable with who you are. I czasami naprawdę ważne jest po prostu być w zgodzie z tym, kim jesteś. And the whole idea of like thinking positively is really, it varies a lot on how you're going to respond to that. I cała właśnie ta taka koncepcja myślenia pozytywnego po prostu bardzo dużo zależy, w jaki sposób, jakie masz nastawienie. So if you're feeling miserable, that's all right. Jeżeli czujesz się źle, nieszczęśliwy, to po prostu możesz to zaakceptować. It's okay. It's not great, but it's all right. Nie jest to może wspaniałe, ale to jest w porządku. If you find acceptance for where you're at, then that's the start of being able to let go. I kiedy właśnie możesz zaakceptować to, w jaki sposób naprawdę się czujesz, to właśnie w taki sposób zaczyna się odpuszczanie. Okay. So next question is about how to develop. Is about how to live with climate change. Więc kolejne pytanie, w jaki sposób żyć pośród tych zmian klimatycznych? So what I'm going to do, I'm just popped into the chat a link for a website. So I'm doing a webinar in a few weeks' time on this topic called Let Not the World Burn. And then I'll be there with a couple of climate scientists and we're going to be talking about this. I wkleję wam tutaj linka do takiego wydarzenia, które będzie za kilka tygodni, w którym właśnie ja i kilku naukowców będziemy właśnie prowadzić taki webinar właśnie, żeby nie pozwólmy światu spłonąć, coś takiego. So if you can join that would be great. A więc jeżeli moglibyście dołączyć do tego webinaru, to byłoby wspaniale. But just very briefly, if you ask how to live with climate change, then my answer, I guess, would be live with climate change the same way that we've lived all the time, because the climate has always been changing. A więc taką krótką odpowiedzią na to, jak żyć ze zmianami klimatycznymi, no to żyć w taki sposób jak zawsze, ponieważ zmiany klimatyczne działy się od zawsze. So the changes that are coming through climate change are far more drastic, far more threatening, far more dangerous. Ale te zmiany, które są teraz, są dużo bardziej drastyczne, niebezpieczne, zagrażające. But at its root, it's just another change. Ale w takim korzeniu, w takiej swojej głębi to jest po prostu znowu zmiana. And one thing I think about climate change is that you see a lot of people these days who become climate change preppers. They have bunkers and they fill them with tinned food and guns and all of these kinds of things because they think that will help them survive climate change. I mamy takie zjawisko właśnie takich prepersów, takich przygotowywaczy się na zmiany klimatyczne i niektórzy robią to w taki dość niemądry sposób, że budują jakieś bunkry, w których gromadzą broń, konserwy i tak dalej i w taki sposób myślą, że jakoś się przed tym obronią. But you know what I think is more effective than any amount of skills and resources that you might amass to help with climate change? Ale ja myślę, że to, co jest bardziej przydatne niż jakiekolwiek umiejętności czy zasoby, które możemy zgromadzić, better than any bunker.
lepsze niż jakikolwiek bunkier, is having a friend. to mieć przyjaciela. Someone that you can work together with. Kogoś, z kim możesz współpracować. And if we're going to survive and to thrive in the future, as the threats come and the changes come, we're going to thrive and survive by working together. Jeżeli mamy przetrwać te wszystkie zagrożenia i trudności, które nas czekają w przyszłości, to przetrwamy tylko, jeżeli nauczymy się właśnie tak naprawdę współpracować. Okay, so next question, number 7, how not to feel boredom in meditation. Kolejne pytanie, jak nie czuć nudy podczas medytacji? Well, first of all, being bored is okay, it's fine, it's just a feeling. Po pierwsze, nuda jest okej, to jest po prostu kolejne uczucie. It's all right, just be bored, it's okay. Po prostu bądź znudzony, to jest okej. Yeah. I think being bored is like a sort of common state of humanity. We kind of forgot how to be bored because we can always pick up our phones and distract ourselves. No i w pewnym sensie zapomnieliśmy, jak to się nudzić, bo ludzie zawsze chcą się z czymś rozproszyć i po prostu zawsze sięgają po telefon. But I think creativity comes from being bored. A ja myślę, że kreatywność rodzi się właśnie z nudy. So if you're bored in meditation, it's all right, just put up with that. Jeżeli jesteś znudzony w medytacji, to jest naprawdę w porządku, po prostu pobądź z tym. Yeah. But as you go deeper into meditation, what you'll find is that there's something which is more subtle underneath those things that are boring. Ale kiedy twoja medytacja zacznie się pogłębiać, to zauważysz, że pod powierzchnią właśnie tej nudy są inne rzeczy. By that I mean, for example, that your breath, which is just air going in and out, might seem boring. Na przykład właśnie takie powierzchowne postrzeganie oddechu jako powietrze, które wchodzi i wychodzi, może się wydawać nudne. But the deeper you go into meditation, the more that your breath reveals itself as being full of light and full of joy. Ale im głębiej wchodzisz w medytację, tym bardziej ten oddech staje się pełen światła i pełen szczęścia. And then you won't feel bored at all. I wtedy już nie będzie ci nudno. Okay, so I'm going to answer just a couple more questions. I'm not going to get to all of them, but we're going to have to wrap up sooner or later. A lot of these, the next ones I've got here on the chat list, forgiveness, patience, Mara, Anatta. To be honest, these are a bit too broad for this point in the evening. I'm not going to take up a major topic about those things. A więc te wszystkie kolejne rzeczy, które tutaj padły, przebaczenie, cierpliwość, Mara, Dhamma, a terapia, Anatta, są takie no bardzo rozległe tematy, a już mamy koniec czasu powoli. What did the Buddha say about taking drugs? Co Buddha mówił o braniu narkotyków? Don't do it. Nie rób tego. I actually also was discussing this earlier today as well. And in the suttas, it only really talks about alcohol. And from other texts like the Artha Shastra, the Amarakosha, and other texts on Indian secular life at that time, there's quite a long and extensive list of different kinds of alcoholic liquor. So it seems as if that was a sort of fairly major part of social activity at the time. But we don't really hear about other drugs apart from alcohol. Ale właśnie w sutach tak naprawdę mowa jest o alkoholu, ponieważ właśnie możemy znaleźć w tekstach, że tam pili bardzo różne rodzaje trunków i wydaje się, że to było no, taki dość duży sposób spędzania czasu w tamtych czasach. Natomiast no, jeśli idzie o inne narkotyki, no to w zasadzie nie ma nic o nich w sutach. Yeah. But obviously the point is about keeping your mindfulness. Ale no, to, o czym mówi to wskazanie, jest właśnie, żeby utrzymywać świadomość, pomność, uważność. Yeah. And I think, look, honestly, I think that a lot of what people get from drugs, especially recreational drugs, is they get like a facsimile of experiences that, experiences of euphoria or of altered consciousness and things like that, which sort of on the surface sound like what you're looking for in meditation.
I właśnie chodzi o to, że ludzie, którzy używają takich różnych narkotyków rekreacyjnych, doświadczają różnych uczuć, właśnie zmian świadomości i euforii, i ludzie mogą myśleć, że to jest to, o co chodzi w medytacji. But all that they're doing is changing the chemistry in your brain. Ale to, co się tak naprawdę dzieje, to po prostu zmieniasz chemię swojego mózgu. This is not a spiritual path. To nie jest duchowa ścieżka. This is not about learning to be a better person. To nie, takie doświadczenia to niekoniecznie uczą cię, jak być lepszą osobą. Yeah. Anyway, so look, I'm going to head on from there. I think some of those other questions I think have been more or less addressed in one way or another. Let's go down further. Okay, so somebody, I'm just going to come to that last question, which is about the application of anatta in daily life. A więc przejdę do ostatniego pytania, które właśnie jest o aplikacji tej nauki o anatta w życiu codziennym. So it says meditators realize the anatta doctrine during deep meditative states. And how is it with transferring this to everyday life? When somebody is behaving harmfully towards me, when a very bad situation happens, I focus on the lack of essence, recall the teachings of the khandhas, and then instead of reacting and creating proclivities, I come to a total calm letting go, where space for example, metta immediately arises. Is this the proper way of practicing with anatta, or is it simply imagining what egolessness is, which I simply translate in a useful way into everyday life? A więc pytanie jest takie, że zaawansowani medytatorzy realizują doktrynę anatty podczas głębokich stanów medytacyjnych. W jaki sposób to się przekłada na życie codzienne? Czy kiedy ktoś zachowuje się krzywdząco wobec mnie, w złej sytuacji, kiedy dzieje się jakaś zła sytuacja, skupiam się na braku esencji, wspominam nauki o khandhach i wtedy zamiast reagować, tworzyć proliferację, jakby zmierzam do totalnego spokoju i odpuszczenia, gdzie pojawia się miejsce na przykład na mettę. Czy to jest właściwy sposób praktyki anatta w życiu codziennym? Czy jest to po prostu jakby takie projektowanie braku ego, które się przekłada na życie codzienne, coś takiego. No, okay. Nieważne. Good. All right. Yeah. So I understand where you're coming from, but what I would say is, don't apply advanced things to solve basic problems. A więc odpowiedź jest taka, że po prostu nie ma co aplikować bardzo zaawansowanych rzeczy, żeby rozwiązywać proste problemy. So imagine that you're a physicist. Więc wyobraź sobie, że jesteś fizykiem. You study quantum theory. I studiujesz fizykę kwantową. And you're aware that what we normally call a particle, as a subatomic particle, under different circumstances can behave like a wave. I wiemy, że jakaś tam cząsteczka w różnych okolicznościach może zachowywać się jak fala. And you're aware that what we call matter is really just energies in space, which are which are just waves of energy and patterns of energy in space. I wiemy, że materia to tak naprawdę jest po prostu energia, która krąży w przestrzeni. But you don't say, well, therefore I'm going to walk through this wall. Ale nie myślisz, że dobra, to w związku z tym przejdę przez ten mur. That's just energies in space. I'm just energies in space. Why can't I walk through it? I to jest energia w przestrzeni, ja jestem energią przestrzeni, więc dlaczego nie mogę przejść przez mur? So these things have a proper understanding in the right context, in the right way. A więc te rzeczy mają odpowiednie rozumienie w odpowiednich kontekstach. So anatta is an understanding which is a very profound realization. A więc anatta to jest takie zrozumienie, które jest naprawdę bardzo przemożną i głęboką realizacją. And personally, I don't think about anatta. If I'm in a position of conflict or something like that with somebody, then I would never think of anatta, or I would never use anatta to apply in that situation. Więc kiedy ja znajduję się w jakiejś sytuacji konfliktu, w jakimś problemie, to nie przywołuję wtedy koncepcji anatta. And what you run the risk of there is what they call spiritual bypassing. Ponieważ kiedy tak robisz, to narażasz się na takie spiritual bypassing, co jest takim, można powiedzieć, ucieczkowością duchową.
which is essentially where you sort of jump over having to deal with the real issues of your life because you're in a way too advanced for them, or you're dealing on this higher plane of reality. W taki sposób uciekasz od problemów życia, jakby mówiąc sobie, że jakby one ciebie nie dotyczą, bo jesteś ponad tym. If someone's behaving badly to you, you need to address that at a level of behavior. Jeżeli ktoś się zachowuje źle względem ciebie, to powinieneś podejść do tego na poziomie zachowania. This is a question of sila, of behavior and conduct, not a question of anatta, of advanced philosophical doctrines. I to dotyczy shila, czyli moralności, dobroci, takiego dobrego zachowania, a nie anatty jako takiej głębokiego wglądu. So you need to think in terms of right speech. I wtedy musisz myśleć w kategorii właściwej mowy. Of speaking kindly, truthfully and meaningfully. By mówić z miłością, prawdziwie i w wartościowy sposób. And if you're in a case where you are being abused, being bullied, being subject to physical or psychological violence, then you need to do something about it. Kiedy jesteś właśnie szykanowany, nękany, w jakiś sposób krzywdzony, czy to przemocą fizyczną, czy psychiczną, to po prostu musisz jakoś coś z tym zrobić. Or if you know somebody who is in that situation. Albo jeżeli znasz kogoś, kto jest w takiej sytuacji. And you need to do that by actually stopping that abusive behavior. I trzeba to zrobić w taki sposób, żeby właśnie powstrzymać to takie krzywdzące zachowanie. Or getting out of that environment where you're going to be subject to that. Albo opuścić to środowisko, w którym jesteś narażony na takie rzeczy. And if you instead are just thinking, well, I'm not self and they're not self, and so this is just the movement of not self, then you're actually just enabling abuse. Jeżeli myślisz wtedy, że ja jestem nie ja, że to jest ja jestem anatta, to jest anatta, to wszystko to jest po prostu krążenie anatta, to w taki sposób pozwalasz na krzywdę. And this again is what we call spiritual bypassing. I to jest właśnie spiritual bypassing, czyli taka ucieczkowość duchowościowa. So the Dhamma has many paths. The path has an eightfold path. And so we should be applying the proper dimension of that path in the proper circumstance. Pamiętajmy, że Dhamma to ośmioraka, szlachetna ścieżka i w różnych sytuacjach aplikujemy różne aspekty ścieżki. And so if we're contemplating the true nature of identity, the questions of who we are, what is our place in the world, and how we come to form our sense of who we are and so on, then at this point, then yes, the doctrine of anatta is our guideline. A więc kiedy na przykład kontemplujesz naturę swojej tożsamości, w jaki sposób ona się tworzy, jakiej tworzy się właśnie nasza identyfikacja w świecie, no to wtedy doktryna anatty jest jak najbardziej odpowiednia. But if somebody's behaving harmfully, but if someone's behaving harmfully, then what we need to do is to stop that harmful behavior. Ale jeżeli ktoś zachowuje się w sposób krzywdzący, no to wtedy powinniśmy podjąć takie działanie, które zmniejszy lub zniweluje to krzywdzące zachowanie. All right. I think we should finish up there. What do you think? A więc czuję, że powinniśmy powoli zakończyć. Co myślicie? I'm turning my video back on. Okay. I don't know if anybody there wants to turn their video back on just to say goodbye. Okay. A więc włączamy We kamerę. might freeze at any moment. Yes. Mogę się jakby zamrozić w każdej chwili. So wonderful to see you. So sorry about the connection problems, but I think we probably learned something. Maybe next time don't do it on a Sunday night. I will try to make a note of that myself. A więc dziękuję wam wszystkim naprawdę za to spotkanie, było wspaniale. Mieliśmy trochę problemu z łączem, ale może na przyszłość powinniśmy to robić w inną chwilę niż w niedzielę wieczorem. I tutaj taka notka na przyszłość.